poprzednim filmie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zmodyfikować widok dziennika pokazywany studentowi, tak żeby widział na przykład swoją ocenę z każdego zadania, zakres punktów możliwych do zdobycia w tym zadaniu i wynik swój procentowy w danym zadaniu. Natomiast zauważmy, że kiedy przeglądamy dziennik jako nauczyciel, widzimy tylko punkty, a może też dobrze by było widzieć wyniki w procentach, a nie tylko w punktach. Można to w łatwy sposób zmodyfikować tak, żeby procenty były widoczne również dla prowadzącego, albo na przykład zamiast procentów możemy wyświetlać oceny akademickie od razu, czyli każda ocena za zadanie będzie przeliczana automatycznie na skalę akademicką od oceny NDST do oceny BDB. Taką zmianę wyświetlania możemy wprowadzić albo dla poszczególnych elementów w dzienniku, albo dla wszystkich elementów w dzienniku naraz. Zobaczmy sobie obie metody. Jeśli wejdziemy w opcję konfiguracja i wybierzemy konkretne oceny, czyli na przykład ocenę zbiorczą za cały kurs. Polskie góry, kurs przykładowy, modyfikuj, edytuj ustawienia. I kiedy rozwiniemy pokaż więcej w sekcji razem w kategorii, zobaczymy, że sposób wyświetlania oceny jest zdefiniowany jako domyślny sposób, czyli wyświetlane są punkty. Możemy zmienić ten sposób wyświetlania i zamiast punktów wyświetlać procenty albo nazwę oceny, czyli 5, 4,5, 4, 3,5, 3 lub 2. Albo możemy wyświetlać punkty, a w nawiasie nazwę oceny, albo punkty, a w nawiasie procentowo. Tych opcji, jak widać, jest tutaj całkiem sporo. Kiedy zapiszemy zmiany i wrócimy na ekran wyświetlania dziennika, to zobaczymy, że ostatnia pozycja pokazująca nam podsumowanie całego kursu pokazuje punkty, a w nawiasie wartość procentową. W naszym przypadku akurat sytuacja jest prosta, bo w kursie jest do zdobycia na razie przynajmniej 100 punktów, więc punkty równają się procentom. W podobny sposób możemy wprowadzić w konfiguracji w całym kursie modyfikuj, edytuj ustawienia, pokaż więcej i możemy wprowadzić wyświetlanie, tak żeby były wyświetlane punkty, a w nawiasie nazwa oceny i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, mamy 65 punktów, czyli 3,5. Jak wspomniałem, taką zmianę możemy wprowadzić w każdym elemencie w naszym dzienniku, czyli zarówno w podsumowaniu całego kursu, jak i w podsumowaniu każdego z modułów, również klikając modyfikuj, edytuj ustawienia, jak również w przypadku każdej pojedynczej oceny za każdy element oceniany w naszym kursie. Natomiast gdybyśmy chcieli nie wybrane, na przykład tylko i wyłącznie sumę za cały kurs, ale wszystkie aktywności w kursie wyświetlać w konkretnej formie, to będąc w konfiguracji dziennika ocen, przechodzimy na zakładkę ustawienia ocen w kursie i tutaj możemy zmienić sposób wyświetlania oceny, który będzie obowiązywał globalnie w całym naszym kursie. Wybierzmy na przykład wyświetlanie punktów, a w nawiasie nazwy oceny i zapisujemy zmiany. I jak widać w tej chwili w przypadku każdej aktywności i każdej sumy punktowej w kursie, zarówno za każdy moduł, jak i za cały kurs, będziemy mieli wyświetlane punkty, a w nawiasie ocenę w skali akademickiej. Pamiętajmy też, że podobnie oceny będą wyświetlane studentom, czyli kiedy przejdziemy na podgląd ocen dla wybranego studenta, to zobaczymy, że student również widzi swoje oceny w takiej formie, czyli punkty
i w nawiasie ocenę w skali akademickiej. Gdybyśmy się zdecydowali na wyświetlanie punktów, a w nawiasie procentów, to wtedy oczywiście studentom można by schować tą prawą kolumnę, która pokazuje wynik procentowy, ponieważ to by było tak naprawdę duplikowanie informacji. No dobrze, ale pozostaje nam jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia, mianowicie skąd platforma wie, jak przeliczać punkty na oceny w skali akademickiej i czy na pewno sposób przeliczania, który jest stosowany na platformie, będzie odpowiadał mojemu sposobowi przeliczania w moich zajęciach. Żeby to sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować, w dzienniku ocen przechodzimy na zakładkę nazwy ocen. I tutaj widzimy, jak jest skonfigurowany sposób przeliczania punktów na oceny akademickie na poziomie całej platformy. Czyli żeby student zdobył 5, musi mieć przynajmniej 91% z danego zadania. I tak dalej. 81% na 4,5, 71 na 4. Kiedy klikniemy Edytuj nazwy ocen, mamy możliwość nadpisania ustawień domyślnych witryny, czyli zmienić te ustawienia, dostosowując je do swoich zajęć. Możemy na przykład zdecydować się, że w naszych zajęciach nie chcemy, żeby studenci musieli zdobywać 71, 61 czy 51%. Wystarczy im 50, 60, 70 jako te wartości graniczne dla poszczególnych ocen. Co więcej, możemy zdecydować się na zmianę wyświetlania tych ocen również, tak żeby były one literowo wyświetlane. I kiedy zapiszemy zmiany i wrócimy do wyświetlania dziennika ocen, zobaczymy, że w tej chwili studenci będą mieli wyświetlane oceny w takiej właśnie skali. Oczywiście to samo będzie dotyczyło widoku nauczyciela.